to trzeba powiedzieć, że oni nie działali w próżni, bo klimat społeczny w Republice Federalnej Niemiec od początku wskazywał na to, że większość niemieckiej opinii publicznej jest przeciwko radykalnym rozliczeniom zbrodniarzy. Ja bym powiedział szerzej, bo było jeszcze coś takiego jak klimat geopolityczny. Pamiętajmy, okupanci Niemiec cały czas mieli pewne prawa, z których mogli korzystać i mogliby przymusić władze Republiki Federalnej do bardziej zdecydowanego wymierzania sprawiedliwości zbrodniarzom. To się jednak nie stało. Dlaczego? Bo rozpoczęła się zimna wojna. Dwudziestego 24 maja 1967 roku Wielka Izba Karna Sądu Krajowego we Flensburgu postanowiła zaakceptować wniosek prokuratury i z faktycznej przyczyny braku dowodu umorzyć ściganie Heinza Reinefarta. Kosztami całego postępowania został obciążony Skarb Państwa. W lipcu zakończenie dochodzenia nabrało mocy prawnej i zostało zakomunikowane w oświadczeniu dla prasy. Poruszenie wywołało teraz nie tyle samo to postanowienie, które w takiej formie już nikogo nie zaskoczyło, ile kwestia wysokości sumy, której Reinefart mógł oczekiwać jako zwrot wydatków na obronę. Zdając sobie znakomicie sprawę z drażliwości tej kwestii, Ministerstwo Sprawiedliwości pośpiesznie zdementowało rozkolportowaną przez media kwotę 100 000 marek. Reinefart otrzyma jedynie zwrot niezbędnych wydatków. A gdy tylko suma zostanie ustalona, stosowna informacja będzie podana do wiadomości. Uniewinniony musiał się rzeczywiście na koniec zadowolić sumą niespełna 3500 marek. Wniosek prokuratury we Flensburgu o zaniechanie ścigania Reinefarta wywołał w Polsce oburzenie. W wielu warszawskich zakładach pracy i urzędach zwołano zebrania, na których świadkowie rzezi na woli żądali wznowienia postępowania. Zaatakowany szef Urzędu Śledczego energicznie odparł zarzuty. W ciągu 6 lat dochodzeń zrobili wszystko, by wejść w posiadanie niezbędnego materiału dowodowego. Środki dowodowe, jakie przekazano prokuraturze, nie wystarczają jednak do wniesienia oskarżenia. Fragment książki Filipa Marti Sprawa Reinefarta, kat powstania warszawskiego czy Szacowny obywatel. Znajdujemy się w szczególnym miejscu. Nieopodal kawałek muru berlińskiego, a za murem budynki Reichsluftfahrtministerium, czyli Ministerium Lotnictwa Rzeszy, którym kierował Hermann Göring. Hermann Göring wymierzył sobie popełniając samobójstwo w 1946 roku. Był na ławie oskarżonych głośnego procesu norymberskiego, ale to można powiedzieć jest właściwie wyjątek, a nie reguła. No właśnie, jak było z tą sprawiedliwością w Niemczech po upadku III Rzeszy? Czy w ogóle jak było z wymiarem sprawiedliwości po II wojnie światowej? Ja bym powiedział tak, skazano tych najważniejszych, te postacie, które symbolizowały reżim, jak właśnie tutaj urzędujący Hermann Göring czy Joachim von Ribbentrop, minister spraw zagranicznych,
czy Hans Frank, szef generalnego gubernatorstwa, ale sprawcy w większości uniknęli sprawiedliwości i uniknęli kary. Szczególnie uniknęli tej kary przed sądami niemieckimi. No bo sądy niemieckie nie miały, można tak powiedzieć, specjalnej ochoty do rozliczeń. Właściwie sądy niemieckie, to politycy niemieccy nie chcieli rozliczać. No też musimy powiedzieć dlaczego. Norymberga i procesy norymberskie, bo to była pewna seria procesów norymberska, bo był proces tych głównych odpowiedzialnych, głównych zbrodniarzy, a potem były takie cząstkowe procesy dotyczące poszczególnych ministerstw czy poszczególnych grup zawodowych. I one zakończyły się w drugiej połowie lat 40. No i pozostało rozliczyć się z wielką liczbą sprawców zbrodni i powinny być do tego właściwe sądy powstałej Republiki Federalnej Niemiec. I co się stało? No tak, ale to Norymberga i te pomniejsze procesy norymberskie i inne, to był aliancki wymiar sprawiedliwości. Tak. To przypomnijmy, były sądy i trybunały powoływane przez zwycięskie mocarstwa. Natomiast jeżeli ty mówisz o, nazwijmy pozwól mi dokończyć, mocno dwuznacznej postawie polityków i sądów niemieckich w odniesieniu do karania, właściwie nie karania zbrodniarzy, to trzeba powiedzieć, że oni nie działali w próżni, bo klimat społeczny w Republice Federalnej Niemiec od początku wskazywał na to, że większość niemieckiej opinii publicznej jest przeciwko radykalnym rozliczeniom zbrodniarzy. Ja bym powiedział szerzej, bo było jeszcze coś takiego jak klimat geopolityczny. Pamiętajmy, okupanci Niemiec cały czas mieli pewne prawa, z których mogli korzystać i mogliby przymusić władze Republiki Federalnej do bardziej zdecydowanego wymierzania sprawiedliwości zbrodniarzom. To się jednak nie stało. Dlaczego? No bo rozpoczęła się zimna wojna. Republika Federalna Niemiec, elity Republiki Federalnej Niemiec i Niemcy stały się jednym z najważniejszych sojuszników mocarstw zachodnich, Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii w zmaganiach zimnowojennych ze Związkiem Sowieckim. Nie było czasu na rozliczenia. Przypomnijmy, rok 1955, Republika Federalna Niemiec staje się członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, następuje też remilitaryzacja Niemiec zachodnich. Bundeswehra jest właściwie filarem tego systemu obrony natowskiej na kontynencie europejskim i w tym samym czasie w ważnych ministerstwach Republiki Federalnej Niemiec, a więc połowa lat 50. XX wieku, służy więcej byłych już członków NSDAP, nazistów, niż to było w czasach III Rzeszy. No właśnie, to jest pewien paradoks, bo w przypadku Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec, to my zamiast o denazyfikacji, czyli pozbywaniu się nazistów, możemy mówić o renazyfikacji, czyli zatrudnianiu coraz większej liczby nazistów. Na początku lat 50. w Ministerstwie Sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec pracowało około 30% nazistów. W kilka lat już później grubo poniżej 50% nazistów. No i naziści mieli wymierzać sprawiedliwość nazistom. No ale obowiązywała demokratyczna konstytucja Republiki Federalnej Niemiec od 1949 roku, która między innymi zawierała przepis znoszący w tym kraju karę śmierci. W kontekście tym, o którym mówimy, jest to ważna rzecz. Tak, bo zniesienie kary śmierci nie było ze względów humanitarnych. Chodziło o to, i co do tego nie ma wątpliwości, żeby chronić tych zbrodniarzy, którzy popełnili najcięższe zbrodnie. Zresztą cały system prawny był ukierunkowany na
ochronę interesów zbrodniarzy. To nie ma w tym najmniejszej przesady. W tym systemie prawnym były co rusz amnestie, czyli nawet jeśli ktoś dostał ten najwyższy wymiar kary, czyli więzienie dożywotnie, no to wychodził po kilku, w najgorszym razie po kilkunastu latach. Oczywiście były wyjątki, tak jak Rudolf Hess, który musiał odsiedzieć swoje do końca, ale to były wyjątki. System działał w ten sposób, że kolejne amnestie powodowały to, że nawet tych nielicznych, którzy stanęli przed wymiarem sprawiedliwości, którzy zostali skazani, byli wypuszczani, no i stawali się wielce szanownymi obywatelami, robili błyskotliwe kariery w Republice Federalnej Niemiec. Ci, którzy planowali zagładę z Urzędu Osadnictwa SS, to był proces jeszcze wcześniejszy, bo to był proces przeprowadzony przez aliantów. To było kilkanaście osób. Większość z nich, nawet tych skazanych, już w drugiej połowie lat 50. była uwalniana z odpowiedzialności. Architekci zbrodni, architekci zagłady Polski pod koniec lat 50. w większości byli wolni i robili błyskotliwe kariery. Na przykład jeden z nich, Alfred Six, był PR-owcem firmy Mercedes, no i zarabiał bardzo godne pieniądze. Był jeszcze jeden przepis, który służył de facto ochronie zbrodniarzy, czyli zakaz ekstradycji. Bo przypomnijmy, wielu tych architektów, właśnie wykonawców planu zagłady Polski, tak jak na przykład Artur Greiser, wielkorządca Wielkopolski, kraju Warton, był przekazany po 1945 roku właśnie przez aliantów władzom polskim. Tam Trybunał Narodowy zasądził karę śmierci wobec Greisera i wielu innych tych zbrodniarzy, tak zwanej sierpniówki. Natomiast Demokratyczna Republika Federalna Niemiec wprowadziła zakaz ekstradycji, co oznaczało, że także jest zakaz de facto wymierzenia sprawiedliwości zbrodniarzy. Praktyka sądownicza też była kuriozalna, tego się nie da zaprzeczyć. Zbrodniarzowi trzeba było udowodnić konkretną winę. To znaczy musiał być konkretny świadek, który widział, jak dany zbrodniarz morduje daną ofiarę. Trzeba było i musiał on zidentyfikować zbrodniarza i ofiarę, no i wtedy można było mówić o dowodzie. Ale w przypadku masowych mordów, takich jak opowiadaliśmy w Treblince, w Bełżcu czy Sobiborze, tych świadków przecież nie było. Oni zostali, to były obozy, których służyły mordowaniu. Z tych obozów nie można było wyjść. W wielu przypadkach w ogóle nie było świadków. Jak nie było świadków, to zbrodniarz mógł się czuć bezkarny. Wspomniałeś o Bełżcu. Proces, który miał miejsce równo 60 lat temu. Miejsce, w którym zginęło ponad 400 000 ludzi, zamordowanych Być może nawet 450 000. zimną krwią. No i niemiecki wymiar sprawiedliwości, jak poradził sobie z tym przypadkiem? No właśnie, te załogi, przypomnijmy, bo o tym mówiliśmy, one liczyły z samych Niemców, tak? Nie mówimy o pomocnikach. Około 20-30 osób, kilkadziesiąt osób. No i rzeczywiście w 1963 roku przed sądem niemieckim znaleziono 8 członków załogi i postawiono ich przed sądem. W wyniku właśnie tej praktyki sądowniczej 7 zostało uniewinnionych, 1 został skazany na 4,5 roku i nie odsiedział całego wyroku. Czyli policzmy, prawie 500 000 zamordowanych ludzi i równa się 2 lata aresztu. 500 000 zamordowanych Żydów i za to sprawcy płacą 2 latami aresztu. Sprawiedliwość Republiki Federalnej Niemiec w całej krasie. No właśnie, w tym kontekście przypomina mi się taki fragment listu Heinricha Himmlera do żony, który napisał bodajże w 1942 czy 1943 z okupowanych terenów na wschodzie:
pisał do żony tak: kochanie, robimy tutaj straszne rzeczy dla Niemiec, ale robimy to bez nienawiści w sercu. I dokładnie paradoks straszliwy polega na tym, że dokładnie taką samą wykładnię przyjmowały sądy zachodnio-niemieckie, ponieważ w orzeczeniach uniewinniających wielu zbrodniarzy była taka sentencja, no, że nie udowodniono, że dany czyn został popełniony przez tego człowieka z powodów jakiejś osobistej niechęci, nienawiści do ofiar. Dokładnie tak samo myślał Heinrich Himmler. I na koniec przedstawmy może ten bilans, bo ten bilans jest naprawdę przerażający. Jeśli zbrodniarze niemieccy byli odpowiedzialni, no nawet dziś jest to trudno powiedzieć, jaka to jest liczba, ale no dobrych kilkanaście, być może nawet 20 milionów osób, to na najwyższą karę, na najwyższy wymiar kary skazanych zostało mniej niż 200 osób. Po jednej stronie mamy prawie 20 milionów osób, skazanych zostało za to około 190 osób, z czego duża część została przedterminowo z tych więzień zwolniona. No, te liczby są naprawdę wstrząsające. Dodajmy, że te 20 milionów osób, około 20 milionów osób, o których mówisz, to są te osoby, które zginęły w wyniku działań państwa niemieckiego poza bezpośrednim teatrem działań wojennych. I chyba mogę powiedzieć puentę i wniosek z tej naszej całej rozmowy. Zbrodnia, zagłada Polski pozostała bezkarna, a na pewno jeśli chodzi o sądy niemieckie.